She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa Najpierw. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że będę zmieniać drzwi. To są moje brązowe drzwi. Część została już zdjęta. Nie zdejmowaliśmy ościeżnic. Ościeżnice niestety muszą zostać, także je pomalowaliśmy. Gdzieniegdzie trzeba uzupełnić progi przypodłogowe i gdzieniegdzie trzeba je wstawić, bo w niektórych miejscach nie było. I tutaj jak zdejmowaliśmy te ramki dookoła drzwi, to od razu przypomniał mi się nasz poprzedni wystrój, w ogóle jeszcze sprzed remontu. Było brązowo, była jakaś tapeta, w ogóle dzisiaj to nie do pomyślenia, ale wcześniej było ok. Jeżeli chodzi o drzwi, no to nie jest to nie wiadomo jaki super solidny materiał, ale tutaj jeszcze przyjdą takie metalowe nakładki, także wszystko będzie dokończone. Nie samym remontem człowiek żyje i ostatnio właśnie pokusiłam się o kwiatki, coś na ogród i coś do doniczek na taras, zakupy, czyli codzienność. Każdy dzień tak naprawdę mija nie wiadomo jak szybko. Tutaj już zbliżamy się do końca remontu, niby wymiana drzwi, ale bałagan i pył był wszędzie, także teraz będę musiała to wszystko dokładnie posprzątać. Kurz jest wszędzie. Zaczynam od wyniesienia co niektórych rzeczy, oczywiście z pomocą. I będę musiała to wszystko dokładnie umyć i z pyłu, z kurzu, bo tego kurzu jest naprawdę wszędzie pełno. I będę musiała dokładnie wyszorować te ramy drewniane, które były wcześniej, żeby trochę odzyskać tej bieli, żeby nie było aż takiej różnicy, bo widać, że jednak tutaj czas swoje zrobił i to, co mamy właśnie w kuchni czy w salonie, te ramy, czy na samym wejściu, to jednak ta biel jest już delikatnie inna. Tu już zaczynam sprzątanie. Zaczynam oczywiście od kuchni. Jeżeli chodzi o styropian, folię, no to już ja się tym nie musiałam zajmować, natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, to jest to taki poranny bałagan. Gdzieś tam niektóre rzeczy zostały z dnia poprzedniego, ale to już takie delikatne szczegóły. Rano po śniadaniu zawsze jest taki sajgon w kuchni, szczególnie jeżeli zmywarka nie jest rano pusta. Także warto tą zmywarkę nastawić wczesnym wieczorem, żeby jeszcze wieczorem ją opróżnić, ale najczęściej właśnie zmywarkę puszczam na noc i opróżniam ją z samego rana. Sprzątam kuchnię i będę zabierała się za dokładne czyszczenie wszystkich ram drewnianych i drzwi nowych z pyłu, także jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało już na samym końcu, to od razu Was zapraszam na kolejny film, bo ten sprzątanie podzielone jest na 2 dni tak naprawdę. Jednego dnia to jest właśnie ten dzisiejszy film. Posprzątałam tyle, ile dałam rady. Są też inne obowiązki, inne zajęcia, dlatego nie dałam rady posprzątać wszystkiego w jeden dzień. Kolejnego dnia zabrałam się za dalsze sprzątanie, także też zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dostaniecie powiadomienie na pewno o kolejnych filmach, kiedy będą. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to ja jestem Aga. Jestem mamą 2 nastolatków, jestem żoną już od 15 lat. Cieszę się, że jesteście tutaj na tym kanale w moim domu, że możemy razem napić się kawy
I jestem ciekawa, czy Wy oglądając takie filmy typu Clean With Me motywujecie się do posprzątania swojego domu, czy jednak oglądacie to tylko dla relaksu, dla takiego czasu na odpoczynek. Przyznam, że ja bardzo lubię takie filmy typu Clean With Me, posprzątaj ze mną, bo po pierwsze mam wtedy czas na kawę, taki jest relaks dla mnie, ale od razu też dostaję takiego kopa, że mam ochotę od razu coś posprzątać. Także to też było dla mnie taką motywacją do tego, żeby założyć ten kanał. Głównie dlatego, że chciałam pracować w programach do montowania. Także połączyłam przyjemne z pożytecznym, także cieszę się, że tu jesteście. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how. Got this sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. You do. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind. Efekty sprzątania jak na załączonym obrazku. Mam nadzieję, że za chwilę weźmiecie się za ogarnianie swojej przestrzeni. Ja zabieram się teraz za dalsze sprzątanie już takiego typowo remontowego bałaganu, także będę wszystko dokładnie czyścić. Używam płynu uniwersalnego od Leslie. Mówiłam Wam o tych płynach już wielokrotnie. Są to szklane butelki, które kupujecie raz, razem z zapasem takich refili, takich saszetek. I potem możecie tylko dokupywać właśnie same saszetki, które rozrabiacie z wodą ekologicznie, bez plastiku, bez dodatkowych, niepotrzebnych butelek. Także teraz do czyszczenia drewnianych ram, ościeżnic używam zwykłego Sifa białego. Mam wrażenie, że po tym środku, bo to nie jest płyn, to jest takie mleczko. Mam wrażenie, że on bardzo fajnie wybiela właśnie białe drewno. W ogóle bardzo fajnie sprawdza się też do czyszczenia butów, na przykład trampek, które mają tą białą gumę, także serdecznie polecam. Stary, dobry Cif, od wieków nam znany na naszym polskim rynku. Także działam i zapraszam Was też na Facebooka, na grupę Posprzątajmy przy kawie, gdzie tam też możecie wrzucać swoje zdjęcia, swoich metamorfoz, bałaganu przed i po. Póki co aktywna jestem tylko ja tam, nie wiem dlaczego, bo też mówiłam Wam o tym już kilka razy. Także zapraszam na Facebooka, grupa Posprzątajmy przy kawie i tam wrzucajcie fotki swojego bałaganu i potem posprzątanego miejsca. Fajnie, jakbyście robili zdjęcia z tego samego kąta, z tej samej perspektywy. Wtedy od razu widać różnicę, widać ten efekt czystości. My mind, now my mind is blown. No surprise, guess I should have known. Oh, my mind, now my mind is blown. No surprise, guess I should have known. You got control of me, break my barricades. Walls are crumbling, grounds they shake. You came to save, but it's way too late.
Every single time you stay, I cave. Przecierając drzwi i futryny, ościeżnice, nie zapominam też o listwach przypodłogowych. Warto od czasu do czasu też umyć je czymś silniejszym niż tylko przetarcie kurzu, także tutaj CIF też świetnie się sprawdza. Jeżeli są to listwy pomalowane, drewniane, to też uważajcie, czy przypadkiem tego się ta farba się nie zetrze. To są u nas MDF-y i podejrzewam, że gdybyśmy tak szarowali tak bardzo mocno, to pewnie starlibyśmy jakąś warstwę farby, natomiast tylko takie delikatne przetarcie gąbką i CIF-em, nic się z tym nie dzieje. Jeśli chodzi o lakierowane drewno, w ogóle o takie drewniane powierzchnie, to nie polecam Wam myć tą szorstką stroną gąbki, jeżeli już wybieracie gąbkę. Mogą pojawiać się zarysowania, także tutaj uważajcie, bo naprawdę z tymi gąbkami różnie bywa. Szczególnie jeżeli gąbka jest nowa, to na bank zostaną porysowania. Mam wiele rys na stole moim w tej strefie jadalnianej w salonie, więc trzeba ostrożnie z drewnem. Niby solidny materiał, ale jednak gdzieś tam te zarysowania mogą być. Podłogę umyję sobie dopiero kolejnego dnia. Teraz chcę skupić się właśnie na kurzu, pyle. Gdzieś tam w międzyczasie też ściągam pajęczyny z góry. Także to jest takie już porządne sprzątanie domu. I też polecam Wam od czasu do czasu zrobić takie gruntowne porządki całego domu, żeby zmieść kurz z lamp, ze ścian, z sufitów. Można to zrobić bardzo prosto za pomocą mopa i czystej końcówki. Są teraz takie końcówki do mopa, które tak jakby przyciągają kurz jak magnes, także też warto się rozejrzeć za sprzętami, które pomagają w sprzątaniu, bo to naprawdę ułatwia sprawę. Jedna część już wyszorowana, umyta, tak tutaj teraz wyglądają drzwi. Zastanawiamy się jeszcze dokładnie tutaj nad aranżacją tego miejsca. Ta listwa spod spodu biała, myślimy, żeby jednak jej się pozbyć, a tutaj w tym miejscu myślałam też o jakiejś kolorowej tapecie, także będziemy jeszcze tutaj myśleć, zastanawiać się, co tutaj zrobić. Teraz zajmę się tym kącikiem, wycieranie tutaj kurzu z tej konsolki. Zazwyczaj używam do tego Swiffera, natomiast jeżeli trzeba porządnie coś wyczyścić, no to oczywiście wszystko trzeba zdjąć i wszystkie kurzołapki trzeba też przetrzeć z kurzu. Jeżeli chodzi o drewno, to nie poleca się myć czymś bardzo mokrym, także jeżeli już używamy do czyszczenia drewna wody, to potem warto przetrzeć tą część mytą do sucha, żeby nie zostały po pierwsze zacieki i po drugie, żeby drewno gdzieś tam się nie niszczyło. Meble, które nie są malowane taką farbą, warto od czasu do czasu zaolejować czy zawoskować i są do tego też specjalne woski naturalne i też polecam Wam dbać o te Wasze drewniane rzeczy, bo one będą Wam wtedy służyły przez lata. Do mycia ściany używam magicznej gąbki i potem przecieram to normalnie wodą bez żadnego płynu już. Gdzieniegdzie tutaj widać, że farba schodzi, ale jak to wyschło, to w ogóle nie było tego widać. Także polecam Wam też przetrzeć od czasu do czasu jakieś
plamy ze ścian zwykłą wodą, bez dodatku żadnego płynu. Zależy też oczywiście to od farby, nie gwarantuję tutaj, że nie będziecie mieli żadnych zacieków. My mamy na przykład w kuchni Beckersa i przy ekspresie do kawy, gdzie bardzo często myję na mokro ścianę, przez 7 lat nic się nie dzieje z tą farbą i to jest farba specjalna do kuchni i łazienek chyba bodajże razem. Także Beckers w kuchni u mnie spisuje się świetnie. Tutaj na korytarzu chyba mamy zwykłą białą z dodatkiem pigmentu, także tutaj ta farba zupełnie inaczej się zachowuje niż ta w kuchni. Jeżeli planujecie malowanie kuchni właśnie, to z całego serca polecam Beckersa. Myję kolejną część. Tutaj są drzwi od piwnicy. Na wejściu do tej piwnicy planuję położyć taką tapetę albo w kwiaty, albo w papugi, bo teraz jak są te drzwi, to jest od razu tak jakby jaśniej w tej piwnicy i chce się, żeby tam było pięknie. Także polecam też pomyśleć o swoich takich miejscach, które są typową przechowalnią, gdzie nie zaglądamy za często, żeby troszeczkę je dopieścić, bo mam wrażenie też, że bardzo często nie myślimy o takich miejscach jak piwnica, kotłownia, altanka, strych, że to są takie miejsca tylko, gdzie wrzucimy rzeczy i wychodzimy stamtąd, a przecież zasługujemy na to, żeby w każdym miejscu w naszym domu było ładnie, prawda? Także myślę, że jeszcze w te wakacje uda mi się tę piwnicę ogarnąć. Jeśli nie, to na pewno będzie to po wakacjach niedługo. Także mam w planie tam pomalować na biało, na jedną ścianę położyć właśnie tapetę i tam mam takie czarno-szare meble, to mam ochotę je przerobić na jasne. Także też będzie o wiele jaśniej. Kupiłam też takie bardzo fajne lampki, które mają czujnik ruchu, działają wtedy, kiedy jest ciemno, także w piwnicy idealnie i są ładowane na kabel USB, tak jak ładowarka telefonu. Także mam już wszystko zaplanowane, także potrzebny jest teraz tylko czas, żeby to zrealizować.
odkurzam z grubsza i to będzie tyle z dzisiejszego sprzątania. Oczywiście będę sprzątać jeszcze następnego dnia, także serdecznie Was zapraszam na kolejny film. To była część pierwsza sprzątania po wymianie drzwi. Zapraszam na kolejną część, także subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Ściskam Was serdecznie i życzę miłego, zbliżającego się weekendu. Nie wiem, kiedy pojawi się nowy film, czy będzie to na dniach, czy w przyszłym tygodniu, także obserwujcie i trzymajcie kciuki, żeby to było jak najszybciej. Ściskam Was gorąco, pa pa!